Cześć, witajcie, z tej strony Artur. Słuchajcie, wcześniej z rok temu pokazywałem ten traktor przed remontem. W tej chwili to praktycznie jest ogarnięty. Co prawda też nie ma wyglądu, bo trzeba pomalować, a będziemy malować. Słuchajcie, co pierwsze zrobiłem, teraz praktycznie ostatnie, bo tak tego jest zregenerowana przednia oś. Tutaj akurat dałem takiemu znajomemu do zregenerowania, ponieważ te tulejki tam w środku od tamtej strony już wybierały tutaj ten materiał. Nie miałem takiej możliwości, żeby to napawać nawet. I to dam klientowi do zregenerowania. Tak samo tutaj te czopy, te zwrotnice, to wszystko jest zregenerowane. Tu i tu. Tu jeszcze mamy wymienięty piastę. Bo takie, nie wiem, to coś było, taki duży luz na łożysku był, nie wiem, czy aby się obróciło łożysko. Po prostu wymieniłem tą piastę, bo za duży luz był, nie ktoś tam naklejkę włożył. No, za tą całą naprawę tu dałem 800 zł plus minus, nie? Ta piasta praktycznie to 160 zł. Do tego tam uszczelniacze. Do tego doszły nowe kapsle, były takie placyki założone, bo tam z jednej strony nie było gwintu. Co dalej? Wcześniej co już zakładałem, to była zregenerowana, zrobiłem. To była zregenerowana pompa wtryskowa plus wtryski. Za to zapłaciłem 1400 zł. I już mamy ponad 2000, nie? To tak się mówi, że jak ktoś tam mówi, że ktoś włożył 20 000 w 60, to się nie dziwię. Bo mówię dalej. Co dalej? Tutaj mamy ten zbiornik i tutaj to wszystko podkręcane luźne, bo to będzie zdejmowane do malowania. Tu mamy założone nowe końcówki drążków, wszystkie 4. Tu w granicach to nie wiem, około 200 zł zakładałem, bo oryginały tam tyle kosztują plus minus, bo tańsze są podróbki tak zwane, nie? Chociaż nie wiadomo. Co dalej? Mamy zmieniony pedał sprzęgła wraz z tym wałkiem. Miałem ten wałek praktycznie napawać i toczyć. Tylko to zorientowano się, ile kosztuje ten wałek. Tam kosztuje w granicach 50 zł. I teraz ktoś chciałby to napawać i wytoczyć, no to ciekawe, czy nie mniej, czy nie więcej by musiał wziąć i czas jeszcze. To kupiłem nowy wałek, nowy pedał sprzęgła, chociaż te pedały sprzęgła nowe są z tulejkami, stare nie było tych tulejek, tak widać, że tam podświetlne tak są tulejki, są plastikowe i to nie pasuje praktycznie, żeby na przykład coś tam przełożyć, nie? MultiOne, lider w ładowarkach przegubowych. Mini ładowarka, która zastąpi kilka osób naraz. Mamy tu założone nowe szczęki akumulatorowe. Na kosztowały w granicach chyba 60 zł za sztukę. Założone też, jak widać, nowy ręczny, nowe rurki hamulcowe, jedna i druga. Cylinderki też nowe są, praktycznie w oryginale, takie chciałem, bo tutaj jest problem ze zebraniem to. Jak jest kabina, tym gorzej to rozbierać. Nowe szczęki hamulcowe. Co dalej? Tu mamy założony plecak po regeneracji. Wcześniej, jak wiecie, jak ktoś tam oglądał, ten mój plecak mogę później pokazać. Był pęknięty, co prawda podnosił, ale to tak na pusto, jak go tak sprawdzałem. Więc zakupiłem ten plecak tam przez internet używany, w granicach tam za niego dałem chyba 600 parę złotych. Nie podnoszący oczywiście, bo za niebezprawny chcą ponad 1000 zł plus minus, tak z tego też tam się orientowałem, to różne ceny są. Sprawny, sprawny to tak jak ktoś ci powie, na słowo niby, nie? Ale zacząłem porozbierałem ten plecak i słuchajcie, musiałem dać do fachowca, bo położył mnie, co prawda. Zresztą nie idzie rozdzielacza sprawdzić, bo jak mogę rozdzielacz sprawdzić, by musiał coś podnieść wtedy, to by wiadomo, czy opada, czy nie. I dałem to do fachowca, którym się tym zajmuje, naprawą takich podnośników. To był klient z Gniezna tutaj akurat, u mnie tak najbliżej. No i to mi naprawił, przełożył tą obudowę, tą co tu kupiłem, z tamtego starego, plus jeszcze był uszkodzony cylinder, cały miał rysę ten mój.
no to od tego był akurat dobry cylinder. To mi to poprzekładał wszystko, no to zapłaciłem chyba 650 zł za całą tutaj naprawę tego plecaka. Po zdjęciu właściwie no, tego plecaka był cały, no widać mechanizm różnicowy, jak wiadomo. Ten mechanizm różnicowy był też wymieniony. Za niego dałem chyba ponad 1000 zł. Tam były wżery na tym małym kole. Zobaczycie, później tam wam pokażę, bo tam już mam zostawione te stare części. Co dalej? Przejedziemy tutaj. Kto tam wcześniej oglądał ten traktor właściwie, to tu w tym traktorze były założone dwie różne zwolnice, tak jak tu można powiedzieć, tutaj z lewej strony była od 40, z prawej strony była od 60. Ja miałem myśli albo kupić jedną od 60 albo od 40. Kupiłem jednak mi się udało kupić od 40, czyli mamy dwie od 40 teraz założone zwolnice, żeby się ta prędkość zgadzała. Co dalej? Po przywiezieniu trzeba było rozebrać to wszystko, zobaczyć co tam się dzieje, czy tam jakieś uszkodzeń nie ma, niby wszystko w porządku było, ale był luz na zimmeringu, na ośce i jeszcze do tego miał wyrobiony rowek był na tej osi od uszczelniacza, nie? No należało mi się kupić nową piastę i do tego uszczelniacz nowy, nie? Ale na mój taki poznanie podpowiedział, że najlepszym sposobem na dzień dzisiejszy to zawieźć piastę do przetoczenia i nie napompujemy, tylko kupujemy uszczelniacz 75 na chyba jest 100 na 13, takie kupujemy, a oryginał jest 80 na 100 na 13. Przetaczamy ośkę i zakładamy mniejszy sobie uszczelniacz. I tak zrobiłem z tej strony i z tej strony. I resztę tego uszczelniacza, co było do powymiany, od razu powymieniałem. Uszczelki tak dalej poskręcane, nakrętki na tych zwolnicach pozabezpieczane, pozakładane. Nowe są, bo jedna była tak przyspawana. Musiałem też to właściwie, tu na nakrętkę musiałem poprawić gwint, to zaraz Takas to poprawił. I co dalej? Jak to widać, nowe ramiona mamy pozakładane, tu jest jedno spawane nawet, no bo tu jest akurat dobre. Tutaj mamy ten, no pozakładane tam widzisz, wyspawane, tu jest całe nowe ramiona. Co tu jeszcze zrobiłem? Zakładałem jeszcze tu uszczelniacz na wałku, ktoś go założył odwrotnie. Co dalej? Tak jak tu widzicie, ja wam pokażę, to są te części. No, pedał sprzęgła, jakie tu jajo ma. I ten wałek jest też wymienięty. Oto akurat właśnie to leży uszczelniony oryginał. Koparki Lowol. Klucz do sukcesu. Mniejszy rozmiar, większe możliwości. Tutaj właściwie w tej piaście nie było gwintu na kapsel zabezpieczający łożysko przed brudem. To też właśnie było dlatego wymienięte. Jak widać, tu mamy, nie wiem czy dobrze będzie, dobrze tutaj pokazane. To właśnie to pęknięcie tego podnośnika. Ktoś tu wcześniej spawał. Co prawda jak miałem wyciągnięty podnośnik, widać było cały układ mechanizmu różnicowego. Jak widać mam tu koło wymienięte, talerzowe. Talerzowe wraz z zębatką, z tym wałkiem. Tu mamy żery na tym wałku, dlatego to było wymienięte. Zostały też wymienięte łożyska i kosztowało ponad 1000 zł. Tu założyłem nowy alternator. Wcześniej tamten co był tak niby założony, to tak myślę, że to nie było 60 na pewno. Ktoś tak na sztukę to założył. No ten alternator trzeba było zapłacić 332 zł. Zapłaciłem ślimak tak zwany do napędu licznika, też jest wymieniony na nowy. Tam pracował, tylko linki nie mogłem wyciągnąć. Tak ją ciągnąłem, że wyrwałem, nie musiałem założyć nowy ten ślimak cały, nie? Co dalej? Silnik sprawny, tam wcześniej było odpalane. Jest dobry, to tego nie było tu nic zrobione praktycznie przy silniku.
Przy skrzyni też nic nie było robione, to tylko to, co mówiłem wcześniej, ten cały most, zwolnice i to się trochę nazbierało części, a jakby jeszcze miało robić, naprawiać skrzynię, silnik, to tak to już wyszło dużo, nawet nie chce mi się tego liczyć, a może kiedyś policzę sobie, wezmę jak kartkę i będę policzę sobie, ale czuję, że to dużo jest. Jak ktoś tam mówi, jak mówiłem wcześniej, 20 000 za remont, to się nie dziwię. Co mi pozostało? No mi pozostało zdjąć koła, będę czyścił tutaj blok, no cały muszę wyczyścić cały silnik, skrzynię, dyferencjał i to do wyczyszczenia i zrobię podkładem to wszystko i później pomaluję chyba siwy, miał być niebieski, ale mówią, że na siwo pomalował. To jest raz. Później następną sprawą to po pomalowaniu tego silnika i całego tego korpusu dam prawdopodobnie do wypiaskowania te tylnie koła, bo to jest dosyć dużo brązowego, tak samo tam też jest gorsze koło i to dam do wypiaskowania i oczywiście pomalujemy i na sam koniec zabieramy się za maskę, błotniki i też będziemy to czyścić, malować. To dobra, do usłyszenia, do następnego razu, pozdrawiam. Promocja firmy Korbanek. Szukaj linku w opisie i komentarzu pod filmem. Kliknij i odbierz nagrodę, którą dla Ciebie przygotowaliśmy.